Witajcie w Eno Radio. Dziś zabierzemy Was do Zielonej Góry, by zanurzyć się w fascynujący świat jej tradycji winiarskich. Zielona Góra, przedwojenne Grünberg in Schlesien, przez stulecia uchodziła za najbardziej wysunięte na północ miejsce w Europie, gdzie uprawiano winorośl na ogromną skalę. Wraz z naszym gościem, Szymonem Płóciennikiem z Fundacji Tłocznia, odkryjemy niezwykłą historię zielonogórskiego winiarstwa. Od pierwszych krzewów sprowadzonych w XII wieku przez złoty wiek Grünberga, aż po współczesne odrodzenie winiarskich tradycji. Porozmawiamy o dawnych piwnicach i domkach winiarskich, winobraniu oraz o tym, jak powstawały pierwsze wina musujące w naszym regionie. Zapraszam Was do wysłuchania opowieści o mieście, w którym wino stało się częścią tożsamości i które dziś z dumą nosi miano stolicy polskiego winiarstwa. Znajdujemy się w Zielonej Górze, na wzgórzu winnym. Za nami symbol miasta, czyli palmiarnia, a ze mną jest Szymon Płóciennik, Fundacja Tłocznia. Cześć Szymon. Cześć, bardzo mi miło. I dziś opowiadać będziemy o tradycjach winiarskich Zielonej Góry, a Szymon między innymi prowadzi właśnie takie spacery winiarskie po Zielonej Górze. Cieszą się zainteresowaniem? No muszę powiedzieć, z czego jesteśmy bardzo dumni, że tak. Pierwszy spacer odbył się w 2017 roku. Wtedy 70 osób się stawiło. Razem z Przemysławem Karwowskim, znawcą winiarstwa, właścicielem pięknej piwnicy historycznej w dawnym Domu Stanów Ziemskich, obejrzeliśmy kilka historycznych piwnic. Wtedy one jeszcze były niewyremontowane. Dzisiaj już część z nich jest pięknie odrestaurowana. No i każdy kolejny spacer gromadził coraz więcej osób. W ciągu roku te spacery przyciągają głównie zielonogórzan, ale podczas imprez winiarskich, podczas winobrania czy podczas dni otwartych piwnic to są w zdecydowanej większości turyści, którzy wtedy przyjeżdżają. No i podczas winobrania to już jest taka tradycja od kilku lat. Jako Fundacja Tłocznia organizujemy po kilkanaście takich spacerów. Niektóre są nawet wieczorne z lampami naftowymi, wtedy jest zupełnie inny klimat, no i troszeczkę inna trasa. Nie wiem jak ty, ale ja bardzo lubię to miejsce, bardzo lubię siedzieć właśnie na tym wzgórzu z widokiem na Zieloną Górę i wyobrażać sobie, że kiedyś, 100 lat temu i dawniej, te wzgórza wokół Zielonej Góry były porośnięte winną latoroślą. Było widać pewnie te domki winiarskie, których było tak dużo. Jak to się w ogóle zaczęło? Jak na północy Europy nagle pojawiła się winorośl? No tak, faktycznie Zielona Góra, przedwojenny Grünberg, był uznawany za najdalej wysunięte na północ miejsce w Europie, gdzie uprawiano na taką skalę winorośl, czyli najdalej wysunięty region winiarski. No dziś wiemy, że wraz ze zmianą klimatu to się zmieniło, chociażby jest festiwal win skandynawskich, prawda? To jest coś, co było dawniej nie do pomyślenia, ale gdybyśmy się cofnęli w czasie, najpierw cofnijmy się do 1800 roku. Wtedy mamy dokładne statystyki. W Zielonej Górze było ponad 700 hektarów winnic i one zajmowały, to znaczy ta powierzchnia 700 hektarów była podzielona aż na 2200 pojedynczych parceli, czyli biorąc pod uwagę, że Zielona Góra wtedy była znacznie mniejszym miastem, miała około 8 tysięcy mieszkańców, to w każdej niemal rodzinie byli winiarze, były całe ulice winiarskie i faktycznie te winnice, gdzie nie spojrzeć, się rozpościerały. No a dziś faktycznie tym miejscem, no, takim symbolem i pozostałością tej dawnej świetności jest chociażby wzgórze winne. Kiedy tutaj się siedzi na ławeczce czy na kocyku między tymi krzewami, no to można się poczuć tak jak nawet kilkaset lat temu. No i gdy się spojrzy, to jest za nami ten dawny domek winiarski Augusta Gremplera. On już trudno w to uwierzyć, ale 207 lat stoi na tym wzgórzu, z tym, że no,
No dziś za nim jest ta szklana taka konstrukcja palmiarni, ale to wciąż jest to serce winiarskiej Zielonej Góry. A według tradycji pierwsze krzewy winorośli zostały tutaj sprowadzone w 1150 roku. Tutaj mam na myśli Śląsk, bo Zielona Góra historycznie leży na Śląsku. Cały czas ma w herbie czarnego orła Piastów Śląskich. No i w 1900 roku świętowano okrągłą rocznicę właśnie sprowadzenia tutaj pierwszych krzewów winorośli. Są różne źródła. Niektórzy mówią, że te krzewy sprowadzili osadnicy z Frankonii, inni mówią, że z Flandrii, czyli z dzisiejszej Belgii, Holandii. No ale niezależnie od tych źródeł jakby jest dosyć powszechna zgoda, że to byli osadnicy, którzy tutaj przyjechali na wozach konnych, no i oprócz krzewów winorośli sprowadzili również krosna tkackie. I ta historia Zielonej Góry przez setki lat, ta gospodarka się opierała i na winiarstwie, i na włókiennictwie. Zresztą u stóp Wzgórza Winnego do dziś jest potężny budynek pofabryczny. No niestety to już nie jest fabryka polskiej wełny. Przed wojną Deutsche Wollenwarenmanufaktur. Dziś to jest galeria handlowa, no ale cały czas w architekturze miejsce bardzo związane z włókiennictwem. Możemy być w miejscu symbolu winiarskim i patrzeć na symbol włókienniczy. To tak jak przez setki lat właśnie było w dziejach Zielonej Góry. Ile dzisiaj w dzisiejszej Zielonej Górze pozostało tych pamiątek winiarskich? No, te pamiątki tak naprawdę są na każdym kroku w architekturze. Oprócz tego, że każdy zielonogórzanin jest gdzieś tam ambasadorem tego zielonogórskiego winiarstwa, mamy głębokie takie poczucie, że jesteśmy tą winiarską stolicą Polski. Co roku Zielona Góra obchodzi dumnie winobranie i to faktycznie jest święto całego miasta. Mieszkańcy się w dziesiątkach tysięcy, jak jest ta pierwsza sobota, schodzą na deptak, no ale w to miejsce, w którym chociażby jesteśmy, Wzgórze Winne, czyli mniej więcej hektarowa winnica miejska. Co prawda z tych winogron nie robi się wina, ale no te krzewy tutaj rosną. Od kilku lat po rewitalizacji tu są te krzewy odmian historycznych, między innymi Traminer, Pinot Noir, Pinot Blanc, Madeleine Royale, no wiele innych. Jest też jeszcze na dole Aurora, ta pamiątka z lat 60. No i domek winiarski Gremplera, ale gdy przejdziemy się po Zielonej Górze, to na każdym kroku spojrzymy, że tutaj jest dawna wytwórnia win, tutaj rezydencja winiarza. Zejdziemy troszeczkę kilkanaście, kilkadziesiąt stopni w dół i już będziemy w takiej historycznej piwnicy winiarskiej. No cóż, mogę powiedzieć, że taka książka, która jest podstawą każdego regionalisty zielonogórskiego, topografia winiarska Zielonej Góry, ona liczy około 1000 stron i tam są te wszystkie miejsca, które były związane z winem, z uprawą winorośli, z winiarzami, którzy tutaj na każdym kroku mieszkali. To naprawdę ta liczba 700 hektarów przy 8000, 10 000 mieszkańców to jest coś niewiarygodnego. Dziś w całej Polsce jest około 1000 hektarów, a w całym województwie lubuskim, które jest najbardziej winiarskim województwem w Polsce, jest około 150 hektarów. Ja bardzo lubię podziwiać na starych pocztówkach tradycyjne domki winiarskie, które tutaj tak pięknie wpisywały się w ten krajobraz Zielonej Góry. Czy takie domki można dzisiaj jeszcze zobaczyć, zwiedzać? Pozostało coś? Tak, część z tych domków została, z tym, że no, ich było, szacuje się, że było ich na początku XIX wieku ponad 700. Generalnie to były i domki, i warzelnie, i tłocznie. Domki były różnego typu. Od takich bardzo prostych drewnianych konstrukcji na zasadzie takich shop altan, tak jak na działkach trzymamy czasem narzędzia, po naprawdę już porządne murowane konstrukcje
takie, gdzie winiarze mogli w zasadzie przez cały rok mieszkać. To były ich rezydencje, no ale najbardziej znanym domkiem winiarskim jest ten tutaj na Wzgórzu Winnym. No i można go zobaczyć w tym całym anturażu, w otoczeniu krzewów winorośli, ale część dawnych domków winiarskich oczywiście istnieje w architekturze, tylko że stały się po prostu zwykłymi mieszkaniami. Zresztą to się działo jeszcze w latach przedwojennych, chociażby taki też znany, zabytkowy dom winiarski Weinschloss na Wzgórzu Braniborskim przy ulicy Pięknej. Bardzo znana dawniej restauracja, Wyszynk, taka winiarnia. No już w 1916 roku został wykupiony właśnie przez fabrykę włókienniczą, tą powojenną polską wełnę, no i przebudowano go na mieszkania dla robotników. Mamy znany dom winiarski przy ulicy Krasickiego, mamy dom przy ulicy Zakręt. Możemy podziwiać ich architekturę z zewnątrz, no ale to są po prostu miejsca, gdzie mieszkają zwykli zielonogórzanie, natomiast faktycznie warto zaglądać do tych książek, gdzie zabytki winiarskiej Zielonej Góry są opisywane, bo bardzo często fotograf jest w stanie, czy na przykład w albumie jest w stanie zwrócić uwagę na detale, których nie widać gołym okiem. Te winiarskie akcenty w architekturze, elementy gdzieś tam elewacji, czy nawet zdobionych poręczy trawionych, szybek gdzieś tam w oknach, no to jest coś, co Zieloną Górę wyróżnia, bo o ile faktycznie winogron, winoryszel to jest motyw uniwersalny, wiadomo, on jest związany chociażby z liturgią, z kościołem, prawda? I często w miastach, które nie mają nic wspólnego z winiarstwem, on się pojawia, ale w Zielonej Górze jest w takich miejscach, które wiemy, że na pewno były związane z uprawą winorośli, z produkcją wina czy winiaków, no i też wiemy, czy możemy przypuszczać, że bardzo często właściciele tych miejsc specjalnie chcieli podkreślić te winiarskie tradycje, umieszczając właśnie chociażby dorodne takie owoce, kiście na swoich elewacjach. No ale takim moim ulubionym winiarskim zabytkiem, jeśli chodzi o te detale, jest szklana kiść winogron, chrupki złotej, która wisi przy ulicy Kupieckiej 2 na rogu, na budynku, na wysokości pierwszego piętra. Tam mieściła się wytwórnia win Ernsta Theodora Franke, no i gazeta taka przedwojenna Grünberger Wochenblatt w 1900 roku zamieściła informację, że właściciele tej winiarni postanowili powiesić latarnię w kształcie szklanej kiści winogron szlachetnej odmiany chrupki złotej. Gdyby nie ten opis, to byśmy nie wiedzieli oczywiście, że to jest akurat ta chrupka, ale no 125 lat już ta kiść wisi, szklana kiść, co prawda już nie świeci, ale jako Fundacja Tłocznia wpisaliśmy ją w logo, to jest nasz symbol, żeby jeszcze bardziej ten taki zabytek, trochę niepozorny, trzeba popatrzeć w górę, jeszcze bardziej propagować. Jak doszło do tego, że w Zielonej Górze, Grünbergu in Schlesien, dokładnie mówiąc, zaczęto produkować, dzisiaj byśmy powiedzieli musiaki, wina musujące tradycyjną metodą szampańską. Kto wpadł na ten pomysł? Tak, w przyszłym roku będziemy świętowali 200 lat zielonogórskich win musujących. Rocznica bardzo ważna, na pewno Dni Otwartych Piwnic czerwcowe od 4 do 6 czerwca już 2026 roku odbędą się pod tym hasłem, żebyśmy świętowali 200-lecie. Ta wytwórnia win musujących, która znajdowała się przy ulicy Moniuszki, zielonogórzanie znają ją jako powojenną lubuską wytwórnię win, winiarnię, no to było dzieło trzech założycieli. Friedrich Förster senior, Karl Samuel Heusler i August Grempler. Najbardziej kojarzony jest ten trzeci, dlatego że to jego nazwisko było do końca II wojny światowej w nazwie tej wytwórni, a nawet jeszcze przez moment już w tej polskiej Zielonej Górze. Czyli Grempler Sekt, tak? Grempler Sekt, oczywiście, ale tak jak ziemia
odzyskana, miała swoich 3 bohaterów, tak ten sekt zielonogórski Grempler, Heusler i Förster. Förster wydaje się był takim ojcem budowania popularności, budowania marki, dlatego że on miał pozycję, miał pieniądze, był bardzo znanym zielonogórskim przemysłowcem, między innymi potentatem w branży włókienniczej. Försterowie podejmowali koronowane głowy, mieli swoją reprezentacyjną siedzibę przy ulicy Jedności, później tutaj nieopodal przy ulicy Wrocławskiej. Z kolei Grempler był winiarzem, miał tutaj chociażby na Wzgórzu Winnym swoje winnice, to on zbudował w 1818 roku ten dom winiarski, a Karl Samuel Heusler jako jedyny z tej trójki pochodził nie z Zielonej Góry, ale z Jeleniej Góry i tam, no, można powiedzieć, próbował innowacji w różnych dziedzinach. On między innymi wcześniej próbował robić wino musujące z jabłek i to mu się udawało. Z tym pomysłem właśnie Musiaków przyjechał do Zielonej Góry, no i znalazł akceptację Förstera, Gremplera, ale on też między innymi próbował chociażby z papą, opatentował też jeden z jej rodzajów. To, no, wtedy to były takie czasy, że ludzie byli kreatywni, takie były kariery od pucybuta do milionera, no i w tym zmieniającym się rynku trzeba było jakoś kombinować, żeby dostosować się do tych potrzeb klientów i faktycznie w 1826 roku to chwyciło. Oni utworzyli też przy dzisiejszym w zasadzie placu pocztowym, tego budynku już nie ma, ale tam swój taki lokal firmowy, gdzie można było napić się ich wyrobów. No i dawali radę. No, oczywiście mieli problemy techniczne, dlatego że wtedy technika była zupełnie inna. Te butelki, mimo że były cięższe niż teraz, to one słabiej wytrzymywały ten nagły wzrost ciśnienia w środku. No i wybuchały i trzeba było zrobić wszystko, żeby ograniczyć te straty. Po jakimś czasie panowie Förster i Grempler, no bo Heuslera już wtedy nie było, on się pierwszy odłączył, po jakimś czasie sprowadzili głównego technologa z Francji, z Szampanii, z Epernay, Francuza Jourdana, który wybudował dom po drugiej stronie, no w zasadzie obok wytwórni, no i ten proces produkcji wina udoskonalił. No, to jest ciekawa historia, można powiedzieć, że zielonogórzanie go podkupili z innej wytwórni, zaoferowali mu lepsze warunki. No, główny technolog Francuz to była jakaś tam, z Szampanii to była jakaś tam gwarancja sukcesu. No i bardzo ważne dla Gremplera były 3 medale na wystawach światowych w Londynie, w Paryżu i w Wiedniu, zwłaszcza na tej wystawie w Paryżu. To był taki znak też dla Francuzów, że można to wino kupować, nie trzeba było wydawać go, wysyłać go na zachód pod zmienionymi etykietami francuskimi, bo Grempler stosował na początku taki zabieg, żeby Francuzi się nie zorientowali, że po prostu to jest wino gdzieś tam stąd, z Zielonej Góry, z Niemiec, no bo wiadomo, że nie mieliby do niego wystarczającego zaufania, ale kiedy już można było te miniaturki medali z wystaw światowych publikować, no to już był wystarczający znak jakości. Czyli byli na tyle świadomi, że to terroir tutaj sprzyja właśnie uprawie i produkcji win musujących. No nie pokusili się o to, żeby robić na przykład czerwone wina i dawać na wystawy światowe, tak? Z jakimi warunkami musieli tutaj walczyć ówcześni winiarze? No, powiem tak, jak się czyta stare kroniki, bo my przed chwilą rozmawialiśmy o XIX wieku, ale przecież uprawa winorośli tutaj miała miejsce i kilkaset lat wcześniej. Jak się poczyta te stare kroniki, to pełno jest takich lat, gdzie nawiedzały Zieloną Górę różne klęski. To były przede wszystkim mrozy, ale to też były bardzo długie deszcze, lata, kiedy nie było tego
słońca i sporo jest takich zapisków, kiedy faktycznie wino się nie udawało. No ale głównie te przymrozki faktycznie dawały w kość. Zielona Góra jest położona na kilku wzniesieniach i zdarzało się, że winiarze mieli swoje parcele w różnych miejscach. Na przykład jeden ze znamienitego rodu Zajdlów był znany z tego, że miał około 40 winnic porozrzucanych po całej Zielonej Górze, które otaczały miasto niczym taki wieniec. Chodziło o to, że jeśli w jednym miejscu były takie lekkie przymrozki, to z kolei drugie miejsce mogło być ocalone. Ja podam przykład. Jest taka część Zielonej Góry jak Jędrzychów. No i tam te temperatury między centrum miasta a Jędrzychowem czasem mogą się różnić mniej więcej o 3 stopnie. To jest naprawdę bardzo dużo. No ale mówimy o przeszłości, a przecież w zeszłym roku, 2 lata temu nasi winiarze się mierzyli z mrozami, no i niestety wielu z nich walkę przegrało. 2 lata temu w zasadzie rok temu, to chyba było już ten czas, tak szybko leci, pod koniec kwietnia, nawet nie przymrozki, ale mrozy. Temperatura spadła przez 3 noce z rzędu nawet do -8 stopni i na nic się zdał helikopter, który krążył przez jedną noc nad winnicą samorządową w Zaborze. Na nic się zdało skraplanie, ogniska, świece takie, które też miejscowo podwyższały temperaturę. No po prostu te zbiory obecnie winiarze mają znacznie mniejsze, dlatego to winobranie jest szczególne, bo winiarze nie mają aż tylu zapasów wina, co w poprzednich latach. Przeszliśmy już do współczesności, to może powiedzmy jeszcze, jak zakończył się ten etap tego winiarskiego rozkwitu i później o tym, jak się odrodził. Tak, no paradoksalnie wcale nie koniec II wojny światowej, ta zmiana granic była takim momentem przełomowym, oczywiście też. Ale należy mieć świadomość, że już wcześniej to winiarstwo zielonogórskie miało lata kryzysu. Jeśli się popatrzy na statystyki, to przed II wojną światową tych winnic w Zielonej Górze pozostało niewiele. To miało związek po pierwsze z doprowadzeniem kolei do Zielonej Góry, co się stało w 1871 roku. Wraz z koleją z jednej strony takie firmy jak Grempler czy producenci winiaków Buchholz, na przykład Recz, mogli wysyłać swoje wyroby na zachód. To było wartościowe, ale z drugiej strony do Zielonej Góry też zaczęły napływać tańsze alkohole, między innymi wino reńskie, ale też alkohole mocniejsze, popularniejsze zaczęło się też stawać oczywiście piwo. To wszystko było bardziej dostępne. Można było ściągać też ten surowiec z zewnątrz, co takie duże wytwórnie jak chociażby wytwórnia Buchholza czy wytwórnia Gremplera robiły. No i to, co się pojawia w bardzo wielu relacjach już z Zielonej Góry, czy z całych Niemiec, kiedy dziennikarze odwiedzali miasto, na przykład już w latach 20., już w latach 30. XX wieku, to wspominali, jak to miasto winiarskie, miasto wina i ogrodów powoli zmienia się coraz bardziej w miasto przemysłowe i gdzie winnice są wypierane przez po prostu nowe budownictwo. To jest tak, że bardzo wielu drobnych winiarzy sprzedawało swoje winnice, zatrudniało się w fabrykach, gdzie było stałe źródło zatrudnienia i oni też nie musieli robić swojego wina z własnych winogron, kiedy to stosunkowo tanie wino mogli kupić gdzieś tam w sklepach sprowadzane z Niemiec, czy w dalszym ciągu innych winiarzy, którzy istnieli w Grünbergu. No ale oczywiście to nie jest tak, że tych winnic, tego wina nie było. Nie, to było w dalszym ciągu miasto winiarskie, natomiast statystyki, jak się patrzy, to były nieubłagane. Tych winnic w zastraszającym tempie ubywało. No a 45 rok, to jest taka data, która jest kluczowa o tyle, że
Polacy nigdy nie preferowali wina tak jak Niemcy. No i chociażby to, co można znaleźć w takiej relacji z winobrania z 1966 roku, którą zamieścił New York Times, zaraz o tym powiem. Dziennikarz się bardzo dziwił, że na winobraniu w Zielonej Górze dominowały wszystkie inne trunki oprócz wina zielonogórskiego, ale to nam w ogóle tutaj nie przeszkadzało. Się świetnie uczestnicy winobrania bawili, liczyła się zabawa. No ale na szczęście po tym 1945 roku tutaj do Zielonej Góry przyjechali eksperci winiarscy, między innymi z Podola, z Kresów II Rzeczpospolitej. Takie najbardziej znane nazwisko to Grzegorz Zarugiewicz. On tutaj nieopodal, tam troszeczkę dalej za domkiem winiarskim Gremplera miał swój dom. Zresztą tamta ulica nazywa się ulicą Zarugiewicza. Tutaj do niego też należała ta winnica na Wzgórzu Winnym, podobnie jak i winnica przy kapliczce na winnicy, też w takim prestiżowym miejscu. Była szkoła winiarska, która uczyła i winiarstwa, i sadownictwa. Lubuska Wytwórnia Win miała swoje winnice. No, powstał podręcznik, byli nauczyciele, którzy tego winiarstwa uczyli. No i faktycznie można mówić o takim nowym polskim etapie powojennym, z tym, że niestety ci ludzie, którzy się tutaj pasjonowali winiarstwem i chcieli je kultywować, musieli się zmierzyć z gospodarką centralnie planowaną w bloku tych państw socjalistycznych. No i w pewnym momencie zapadła decyzja, że nie ma sensu tutaj uprawiać winorośli, uprawiać winnic, jeśli można sprowadzać wino z Węgier czy z Bułgarii. I do 1977 roku jeszcze istniała duża, bo 15-hektarowa winnica przy ulicy Krośnieńskiej, no ale ona została w tym 1977 roku wykarczowana i powstało tam osiedle domków jednorodzinnych, osiedle malarzy. Gdyby nie to sterowanie takie odgórne, być może ona by istniała do dzisiaj, no ale taka była polityka. Lubuska Wytwórnia Win, która istniała do 1999 roku, też coraz bardziej szła w stronę win owocowych, wytwarzanych nie z winogron. No ale ona była jakby takim kontynuatorem tradycji. Ja muszę powiedzieć, bardzo mnie rozbawiła taka notka, bodajże z 1967 roku z Gazety Zielonogórskiej, kiedy tutaj nasze miasto odwiedził burmistrz Troyes, zaprzyjaźnionego miasta w Szampanii, no i dziennikarze go spytali, jak podoba mu się Zielona Góra. On mówił, że zapamiętał wizytę w lubuskiej wytwórni win, bo do tej pory widział tylko, jak produkuje się wino gronowe, a tutaj pierwszy raz zobaczył, że może być produkowane też wino z innych owoców. No, taki był folklor, tak to wyglądało, natomiast to wszystko te lata PRL-u dały podwaliny pod to, co dzieje się teraz. To odrodzenie się winiarstwa, no i to, że chociażby w miasteczku winiarskim podczas święta winobrania wystawiają się 43 winnice. No, to nie jest przypadek, no chociażby mama jednego z winiarzy, Krzysztofa Fedorowicza z winnicy Miłosz, no pracowała w tej lubuskiej wytwórni win i mimo, że wiele osób pogardliwie mówi, że gdzieś tam były te tak zwane jabole, no to jednak te tradycje były podkreślane. Ta wytwórnia przez cały czas swojego istnienia nawiązywała do tego roku 1826, ale też trzeba podkreślić, że do końca działania w ofercie lubuskiej wytwórni win do końca były wina gronowe, nawet jeśli to były wina gdzieś tam kuparzowane. No właśnie, w najnowszym wydaniu Czasu Zielonej Góry dotarłeś do artykułu w New York Timesie i tutaj bardzo mnie zaciekawił fragment o tym, że na winobraniu właśnie pito piwo albo wino z Bułgarii, tak? Tak, no oczywiście do dziś na winobraniu pije się też piwo, bo trzeba mieć świadomość, że winobranie to jest święto całego miasta, ale dziś jest bardzo potężna strefa winiarska przy ratuszu, są degustacje komentowane, są spacery winiarskie i jeśli ktoś nie ma ochoty iść na zwykły jarmark z oscypkami po prostu i z goframi, to może spędzić całe winobranie delektując się tylko tymi winiarskimi specjałami, no może chociażby pojechać
winobusem na winnicę. No ale w 1966 roku to wyglądało trochę inaczej. Faktycznie jest taka, do tej pory to była nieznana relacja z 1966 roku. Autor Henry Kamm, który był korespondentem New York Timesa w Warszawie, wcześniej z kolei był korespondentem we Francji. Być może dlatego, że mieszkał we Francji, no to tak sobie myślę, może jego polscy znajomi stwierdzili, że no słuchaj, warto, żebyś zobaczył takie święto wina w Polsce. No i on no, nie mógł się nadziwić temu, co zobaczył. W tytule pisał: Polacy piją piwo na święcie winobrania. Wino rodzimej produkcji jest kwaśne, ale nastroje nie. No i głównym motywem tekstu była taka refleksja, że Zielona Góra świętowała winobranie, ale bez lokalnego wina i bez miejscowych owoców, które można było kupić na straganach. Ja może taki fragment przeczytam. Piwo lało się jak wino na dorocznym święcie winobrania zielonogórskich winnic. Podobnie jak wina jabłkowe, wina węgierskie, tunezyjskie, bułgarskie i napoje orzeźwiające wszelkich smaków. To, co nie popłynęło, to wino z tegorocznego miejscowego zbioru, zaś dostępne w dużej ilości winogrona stołowe pochodziły z Bułgarii. No i autor nawet próbował dostać jakieś miejscowe wino gronowe, tylko że to mu się nie udało. Kobieta sprzedająca w państwowym sklepie kiście bułgarskich winogron powiedziała, że w mieście mogą być jakieś małe, prywatne sklepiki, które oferują miejscowy produkt, czyli to wino, jednak nie polecała go. Nikogo z taką ofertą nie udało się zresztą znaleźć. No i pisze jeszcze, że największym powodzeniem cieszyło się wino jabłkowe. Najtańsze za mniej niż $1 za butelkę, ma sporą zawartość alkoholu i cukru. Skutki jego działania były szczególnie widoczne przy stołach, gdzie było mieszane z piwem w nieregularnych proporcjach. Ale ten artykuł kończy się taką refleksją, ale też mówię o tym artykule w czasie Zielonej Góry, muzealnika, znawcy wina Tomasza Kowalskiego, który mówi tak: gdyby Henry Kamm przyjechał teraz na winobranie albo dni otwartych piwnic winiarskich, na pewno bardzo by się zdziwił, jaka zmiana na plus tu zaszła. A autor zmarł 2 lata temu w wieku 98 lat. No nic nie wiemy na ten temat, żeby odwiedził jeszcze Zieloną Górę ponownie, a szkoda, a może warto, jakiego wiem, że jego syn żyje, może warto go zaprosić, żeby spróbował i powiedział, jak bardzo to wino jak to winobranie się zmieniło od czasów tego reportażu jego ojca. No właśnie, a zmieniło się bardzo i możemy enoturystom słuchającym dzisiejszej rozmowy zaświadczyć, że dzisiaj jest bardzo dużo tych lokalnych akcentów, lokalnego wina, lokalnych spacerów, pamiątek. Piwnice winiarskie, po których wy oprowadzacie, są też otwierane tylko kilka razy w roku. No przecież to jest rarytas, bo gdzie w Polsce mamy inne piwnice winiarskie? Chyba tylko u nas, prawda? To znaczy, oczywiście są miejsca, gdzie te piwnice istnieją, z tym, że to, no ale chociażby jak w Żaganiu, gdzie jest trakt winny w piwnicach poaugustiańskiego zespołu klasztornego. No ale to najczęściej są takie miejsca, gdzie takie miejsca bardzo elitarne, albo piwnice pałacowe, albo piwnice klasztorne, albo jakieś takie dawne gospody, ale takiego faktycznie nagromadzenia jak w Zielonej Górze no nie ma w żadnym innym mieście w Polsce. To wynika po prostu, jeszcze raz cofnę się do tych statystyk. W 1800 roku 700 hektarów winnic i tylko 8 000 mieszkańców. Tego wina było mnóstwo. Bardzo duża ilość była no po prostu spożywana na własny użytek, na użytek rodziny, przyjaciół. No i gdzieś te piwnice musiały być, gdzieś to wino musiało być leżakowane, ale też mieliśmy bardzo dużo dużych wytwórni wina czy winiaków, które zaczęły powstawać właśnie w pierwszej połowie XIX wieku. Nawet tutaj, jak jesteśmy na Wzgórzu Winnym, to jeśli się rozejrzeć, to tych dużych zakładów winiarskich było tu w okolicy kilka. Tutaj u stóp Wzgórza Winnego wytwórnia Karla Engmana, troszeczkę dalej Moniuszki, czyli wytwórnia win
Augusta Gremplera. W Parku Sowińskiego potężna taka leżakownia, przez niektórych nazywana świątynią, czyli wytwórnia Ersta Myle. Srebrna Góra, czyli dziś teren hotelu Ruben, wytwórnia win i winiaków braci Manigelów, Sala Szeptów. To jest też rzut beretem, czyli duża wytwórnia win, ale też przetwórstwa owocowego Edwarda Zajdla. No, na pewno zapomniałem jeszcze o kilku bardzo znanych, dużych producentach, ale to jakby jest nieuniknione. Tych nazwisk było tak dużo. No i te nazwiska powojenne, takim faktycznie takim po II wojnie światowej przez krótki okres można było prowadzić prywatną działalność. No i chociażby były takie wytwórnie jak na przykład przy placu Matejki, to była wytwórnia braci Zborowskich. To dawne wytwórnie, na przykład Fritza Brigera, ta dawna wytwórnia przy ulicy Zamkowej należała do lubuskiej wytwórni win, czy chociażby wytwórnia Hoffmana przy 1 maja też była lubuska wytwórnia win. To wszystko było w naturalny sposób zagospodarowane przez Polaków, no z tym, że tak jak mówię, to co głównie stało na przeszkodzie, to było to, że po pierwsze w Polsce wino nie było tak popularne jak w Niemczech. Polacy zdecydowanie woleli mocniejsze alkohole, a jeśli wino, no to słodkie. To po prostu, ja oczywiście nie mówię o wybranych osobach, które się na winie znały, ja mówię tak ogólnie, prawda? No ale teraz ten trend się zmienia. Kiedy organizujemy Dni Otwartych Piwnic, to przyjeżdżają goście naprawdę z całej Polski i widać szczególnie osoby młode, 20-kilkuletnie, 30-letnie, które całymi grupami przyjeżdżają. Takie grupki nawet po 6, po 7, po 8 osób chodzą. Widać, że to jest rodzina albo przyjaciele, znajomi. No i jeżdżą od imprezy do imprezy, żeby poznawać te nowe smaki, nowe winnice. No a winnic w województwie lubuskim faktycznie przybywa sporo, tak jak i w całej Polsce. Musimy bardzo starać, żeby obronić tą pozycję tego województwa z największym areałem numer 1 w Polsce. Szymon, na koniec najtrudniejsze zadanie. My zaraz wybierzemy się na spacer i mam nadzieję, że pokażesz nam kilka miejsc związanych z tradycjami winiarskimi miasta. Ale to zadanie polega na tym, że chciałabym, żebyś podał takie 3 punkty dla osób, enoturystów, którzy nas teraz słuchają, wybiorą się do Zielonej Góry i być może nie będą mieli okazji uczestniczenia w takim spacerze winiarskim, które odbywają się tylko w wybranych okresach, prawda? Gdzie warto pójść, co warto zobaczyć? Myślę, że zdecydowanie Wzgórze Winne i Palmiarnia. Można wjechać windą albo wdrapać się na taras widokowy, który jest na wysokości 18 metrów i spojrzeć z góry na tą miejską hektarową winnicę. Tak, właśnie tu ten przeszklony taras, tak? Tak. Drugie miejsce to myślę, że mimo wszystko spacer zielonogórskim deptakiem, jeden z najdłuższych deptaków w Polsce. No, bo to się w Zielonej Górze wszystko łączy. Poznając miasto się poznaje tradycje winiarskie. No i będąc na deptaku warto wypatrywać tych starych krzewów winorośli, chociażby taka mniej więcej 100-letnia chrupka różowa, która rośnie przy południowej ścianie ratusza, przy wejściu do informacji turystycznej i wypatrywać tych detali winiarskiej Zielonej Góry, tych pomników. Mamy rzeźbę winiarki Emmy, która stanęła niedawno. To jest rekonstrukcja rzeźby przedwojennej, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach, ale mamy też winiarkę z 1978 roku, która stoi przy skrzyżowaniu, na skwerze przy skrzyżowaniu ulicy Jedności i Sobieskiego. No i tuż obok jest też taka winiarka Leszka Krzyszowskiego w stylu modernistycznym, pierwsza powojenna rzeźba plenerowa w Zielonej Górze. To pokazuje, że niezależnie czy to było przed wojną, czy po wojnie, zielonogórzanie się bardzo z tymi tradycjami utożsamiali. I to jest właśnie to, co łączy zielonogórzan z różnych wieków. Te tradycje winiarskie,
to, że chcemy je podkreślać, pokazuje też nasze przywiązanie do miasta, bo wszelkie badania mówią o tym, że zielonogórzanie są dumni z tego, że mieszkają w Zielonej Górze i lubią tu żyć i to miasto im się podoba. Myślę, że zdecydowanie warto odwiedzić jedną z historycznych piwnic winiarskich. Nawet jeśli akurat będzie nieczynno, warto gdzieś tam sobie wygooglować i znaleźć kontakt z właścicielem, czy Sala Szeptów, miejska 40-metrowa, długości 40 metrów, leżakownia dawnej wytwórni win Edwarda Zajdla. No mamy to szczęście, że jako Fundacja Tłoczna ją dzierżawimy. Można zobaczyć, napić się w lampkę wina, chociażby w piwnicy w Srebrnej Górze, czyli należącej do kompleksu hotelu Ruben, w dawnym domu Stanów Ziemskich przy ulicy Sikorskiego. Warto odwiedzić skrzynkę wina, czyli wine bar. To jest jedyny w Polsce wine bar, który oferuje tylko wina z jednego regionu. Prowadzony przez pasjonatów wina, przez ludzi, którzy się dawniej zajmowali winnicą, Elę Kuligowską i Pawła Michalika. To jest przy ulicy Sobieskiego 11. Też jest historyczna piwnica winiarska. Jest piwnica przy ulicy Wodnej, dzierżawiona właśnie przez Krzysztofa Fedorowicza z winnicy Miłosz. No, w stylu absolutnie nie takim, jakie są spotykane w Polsce, bo w stylu morawskim ona się ciągnie kilkadziesiąt metrów w głąb wzgórza. No, zbudowana w 1786 roku. No i te właśnie wszystkie miejsca są czymś, co może turystów przyciągnąć. Warto też odwiedzić którąś z okolicznych winnic. Chociażby mamy pod Zieloną Górą gminę Zabór, która jest najbardziej winiarską gminą w Polsce. Tam jest winnica samorządowa, jedna z największych w kraju, o powierzchni prawie 30 hektarów. Jest Lubuskie Centrum Winiarstwa. No a jeśli ktoś chce zostać w samej Zielonej Górze, to myślę, że Muzeum Ziemi Lubuskiej i Muzeum Wina, które jest w podziemiach, też jest warte zobaczenia. Szczególnie jeśli trafi się albo na Tomka Kowalskiego, albo na Arka Cincio, którzy mają całą wiedzę winiarską w małym palcu. No jak słyszycie, pasjonat Szymon Płóciennik też nie poprzestał na 3 miejscach. No, Z Szymonem można chodzić po Zielonej Górze godzinami. No bo Zielona Góra w tych starych granicach nie jest dużym miastem. Jest taka kompaktowa. W zasadzie powiem tak, jak się wejdzie na taras widokowy, to człowiek rozejrzy się, no to zobaczy całe miasto. No jest jeszcze ta nowa część przyłączona 10 lat temu, która jest ogromna, ale w tych starych granicach Zielona Góra jest naprawdę nieduża. Jakie masz marzenie jako pasjonat winiarstwa i historii Zielonej Góry związane właśnie z naszym miastem? Ja bym bardzo chciał, żeby tych winnic przybywało w całym województwie lubuskim. I ja myślę, że bardzo dobrym pomysłem była ta winnica samorządowa i dobrze było, gdyby jeszcze jedna taka winnica samorządowa powstała, a najlepiej jakby jeszcze 2. Bo tak naprawdę my już mamy czasy, kiedy pierwsi winiarze sprzedają swoje winnice. Teraz pojawiły się oferty sprzedaży 2 winnic, winnicy Hiki i winnicy Odnowa. No, to jest jakby nieuniknione, bo to nowe pokolenie, te winnice, które zaczęły się odradzać gdzieś tam 25 lat temu, już część winiarzy jest sędziwa, czasem jakieś różne, wiadomo, perypetie życiowe, brak spadkobierców i tak dalej, to powoduje, że tych winnic, no niektóre winnice będą likwidowane, ale ważne jest to, żeby za jedną likwidowaną winnicę przybywały 3 nowe. No i druga sprawa, ja myślę, że to jest też istotne, żeby na terenie samej Zielonej Góry udało się jeszcze robić nasadzenia, ale nie tyle nawet takie symboliczne, co faktycznie, żeby tych winnic przybywało, tak jak tutaj na Wzgórzu Winnym, to mogą być winnice, z których też się będzie robiło wino miejskie. Jestem bardzo dumny, bo takie zadanie, które jako Fundacja Tłocznia zgłosiliśmy do budżetu obywatelskiego, to było 2 lata temu, jest realizowane. Zagłosowało na nie aż 2776 osób, dokładnie znam tą liczbę. No i ta winnica powstanie. Około 30 arów, na tyłach Dom Pomocy Społecznej przy Alei Słowackiego. 30 arów to może nie jest bardzo dużo, ale od czegoś trzeba zacząć. W historycznym miejscu mam nadzieję, że takich winnic będzie więcej na terenie Zielonej Góry. I co? Ruszamy?
szlakiem winiarskim po Zielonej Górze. Ruszamy w trasę oczywiście, no i wyszukujemy, tak jak dzieci wyszukują bachusików, tak my wyszukujemy różnych winiarskich elementów, chociażby architektury. Jesteśmy przy Zielonogórskim Szlaku Winiarskim. Wspominaliśmy o pomnikach związanych z tradycją winiarską Zielonej Góry i tutaj właśnie mamy jeden z nich. Tak, no to jest rzeźba dość wyjątkowa, modernistyczna, taka nieoczywista i to jest pierwsza powojenna rzeźba plenerowa w Zielonej Górze. Stanęła tutaj w połowie lat 60. Autorem był Leszek Krzyszowski, taki zielonogórski rzeźbiarz, medalier, ale chciałem pokazać tę rzeźbę też dlatego, żeby uwypuklić, że oto mamy pierwszą powojenną rzeźbę plenerową w mieście, no i od razu winiarka. No, Zielona Góra to miasto, które się jednoznacznie kojarzy z winoroślą. Przyjmuje się, że Leszek Krzyszowski inspirował się takim Brytyjczykiem Henrym Moorem. Faktycznie jak patrzymy na tę kobietę, to w pierwszej chwili może nie do końca wiemy, co ona robi. Klęczy ma taki charakterystyczny, czy to może warkot, czy to kok, trudno powiedzieć. I ona kuca w zasadzie przy krzewie winorośli. Ale on mi trochę przypomina też takie wrzeciono tkackie. Może to też jest nawiązanie właśnie do tych tradycji włókienniczych. Właśnie. Tak. No ale pierwsza plenerowa rzeźba po II wojnie światowej i od razu winiarka. A gdybyście sami chodzili szlakiem winiarskim z Zielonej Góry, to również można użyć tutaj kodu QR, tak? Tak, tych tabliczek docelowo będzie jeszcze więcej. Dziś są w takich najpopularniejszych winiarskich miejscach Zielonej Góry, no i ten szlak się cały czas rozrasta. Takie podstawowe informacje, no i też dostępność zwiedzania. Tutaj nie ma takiego problemu, widzimy, że zielony znaczek, można rzeźbę winiarki zwiedzać. Ona została odrestaurowana w 2018 roku, podobnie zresztą jak całe Wzgórze Winne. To co, idziemy dalej? I dotarliśmy do piwniczki winiarskiej, niedaleko palmiarni i tutaj można skosztować lubuskich win. Oczywiście tak, piwniczka z 2018 roku powstała podczas rewitalizacji Wzgórza Winnego. No i to jest takie miejsce, gdzie jest największy chyba w Zielonej Górze wybór lubuskich win i to miejsce jest faktycznie popularne wśród turystów, wśród mieszkańców, bo Wzgórze Winne jest takim często punktem numer 1 na tej turystycznej trasie. No a jeśli Wzgórze Winne, to warto zboczyć kilkadziesiąt metrów z tej głównej ścieżki, no i zajść do tej piwniczki. Jest to, co ważne, klimatyzowana. No i na zewnątrz rozłożone żagle. Przy stolikach można usiąść, popatrzeć na te wieże dawnej polskiej wełny, fabryki włókienniczej, no i na krzewy winorośli. Można i tutaj zakupić wino na butelki. Wybór jest bardzo duży. Mniejszy wybór jest na kieliszki, no ale też zawsze kilka win różnego rodzaju jest dostępnych. Czyli wybór będzie trudny. Czy to będzie wielkim nietaktem, kiedy skosztujemy gronka tutaj, winogron? No, co prawda ja nie jestem miejskim winogrodnikiem, który trzyma pieczę nad tą winnicą, ale że to jest bardzo serdeczny, sympatyczny człowiek, to ja myślę, że nie będzie miał nic przeciwko. Możemy skosztować. Sprawdzimy, czy już są dojrzałe. Jakie większe się wydaje? Czy to Johanniter? Tego nie wiem, ale to po smaku by trzeba było. No jeszcze trochę brakuje do dojrzałości. Tutaj jest akurat Müller-Thurgau, czyli nie zgadłam, nie był to Johanniter. Mamy synonimy, rodzice, rok wyhodowania, cechy, opis wina. Przeważnie lekkie, wcześnie rozwijające się wina. No tak, wino przerobowe, nie deserowe, ale my skosztowaliśmy i całkiem smaczne było, mimo że jeszcze spokojnie może, tak jak oceniliśmy, z miesiąc wisieć na krzaku. W tym momencie może jeszcze nie przerobowe, ale już deserowe. Skosztowaliśmy i żyjemy. Zastanawiam się, kim byli zielonogórscy winiarze. Czy to byli rolnicy,
Czy to byli ludzie innych profesji? No, ci winiarze byli bardzo często ludźmi różnych zawodów, chociażby Zeman, przed którego domem się znajdujemy u stóp wzgórza winnego, był, jak można przeczytać na tej tabliczce, inspektorem podatkowym. On też stał na czele organizacji zrzeszającej zielonogórskich winiarzy Winzerverein Greenberg i to był tym przewodniczącym przez aż 13 lat, ale jak się prześledzi tą historię kilkusetletnią zielonogórskiego winiarstwa, to bardzo często winiarzami byli ludzie, którzy żyli głównie z innych zawodów. To mogli być sukiennicy, mogli to być inni rzemieślnicy, naprawdę, czy kupcy, czy piekarze, czy bednarze, naprawdę do wyboru, do koloru, masaże, rzeźnicy, no, zajmowali się wieloma różnymi rzeczami, a oprócz tego mieli swoją winnicę, no i łączyło ich to, że kiedy zaczynało się winobranie, to wtedy każdy szedł zbierać winogrono, oczywiście każdy na swojej parceli. No, bardzo często też winiarzami, szczególnie w czasach tej rewolucji przemysłowej, gdy powstawały duże zakłady, się mówiło na winiarzy fabrykant, na przykład fabrykant szampana, prawda, czy kupiec winny, kupiec winiarski. To byli ludzie, którzy mieli winnicę, ale też którzy handlowali winem. To naprawdę było, te największe zakłady, one były dużo większe niż te dzisiejsze winnice w województwie lubuskim. To może pokażesz nam jeszcze... Tak. Co Ten dom powstał, no w zasadzie powstał na bazie znacznej przebudowy wcześniejszego domu winiarskiego, który tu stał w 1907 roku. No i widać, że budował go winiarz, że jest w reprezentacyjnym miejscu przy wzgórzu winnym. Detale winiarskie, tutaj mamy liście winorośli, grona, no i także na fasadzie w takim bardzo widocznym miejscu możemy zobaczyć na tej takiej frontowej ścianie między pierwszym a drugim piętrem też bardzo dobrze widoczne, tylko trzeba się troszeczkę oddalić kilka kroków w tył, widać te liście winogron, no i grona. Wchodzimy w takim razie do sali szeptów, ale oficjalnie to jest leżakownia win Edwarda Zajdla. No, tak się nazywał budowniczy tej piwnicy oczywiście i my to podkreślamy, ale też używamy tej nazwy sala szeptów, bo ona jest intrygująca i już się przyjęła. No, sporo zabezpieczeń tutaj, podwójne drzwi. Aj, przyjemny chłodek. Już trochę czuć, prawda? I wiecha. Ale Wieniec ładnie. winiarski, symbol tego, że w środku jest wino. A, czyli to jest wieniec z... To jest tak, to nie jest wiecha z placu budowy. Czyli to jest wieniec winiarski. Wieniec winiarski. Pięknie. Zapraszam. No, to oczywiście jeszcze do winobrania, kiedy tutaj będą codziennie prawie degustacje komentowane, to jeszcze będzie inaczej zaaranżowane. Teraz jest takie zwykłe wejście, można powiedzieć, robocze. Nic nie jest udawane. Zapalę światła. Proszę się nie przestraszyć tylko tej trumny. Jesteśmy w byłej leżakowni, czyli to są oryginalne beczki. Znaczy cały czas można leżakować. Zależy w jakim stanie. Nie, tak mówiąc całkiem serio, jesteśmy tak w piwnicy winiarskiej Edwarda Zajdla, takiego znamienitego zielonogórskiego winiarza. On nawet przed wojną miał ulicę swojego imienia w Zielonej Górze, dziś część ulicy Podgórnej. No tak, to jest piwnica, która ma 40 metrów długości, miejska piwnica. Mamy to szczęście, że jako Fundacja Tłocznia od kilku lat dzierżawimy ją od miasta. No i kilka miesięcy temu skończył się taki gruntowny remont przeprowadzany przez miasto. Między innymi skuto tynki, odsłoniła się cegła. No i to przede wszystkim jest miejsce, gdzie podczas winobrania
już odbywały się, ale teraz będą się mogły odbywać jeszcze większe degustacje, te największe nawet na około 100 osób, więc tutaj jeszcze jest wszystko w takiej fazie przygotowań, ale już za kilka dni te wszystkie krzesełka dojdą, oczywiście nowe stoliki, to wszystko się zapełni ludźmi, no a za naszymi plecami są dwie historyczne beczki z dawnej wytwórni winiaków Retrza przy ulicy Chrobrego, powojennego Polmosu. Dziś akurat już ta wytwórnia niestety nie istnieje, tam są departamenty Urzędu Marszałkowskiego, no i tak te beczki wyglądają. Ja się śmieję, że tutaj można zrobić domek dla kota, prawda, bo spokojnie... No nawet dla takiego owczarka Spokojnie kilka kotów by się tu zmieściło. Czy tym młotkiem sprawdzimy, czy jest puste, czy do czego to służyło? To znaczy on był do tego, żeby... To jest takie słówko mi w tej chwili wyleciało, ale jakby do zatyczki do beczki. Akurat to nie jest młotek od tej konkretnej, ale do takich mniejszych beczek, to takie zatyczki. Nazwa mi teraz specjalistyczna wyleciała z głowy. Ta beczka widać, że ona była kilka lat temu odnawiana, była impregnowana. No i ja myślę, że się dobrze komponuje tutaj z tym wnętrzem. Przygotowujemy się do korowodu winobraniowego, stąd taki napis duży Fundacja Tłocznia. Na czele naszej grupy jedna osoba będzie, oczywiście tu będzie włożony taki kij, jedna osoba z jednej strony, druga z drugiej, no i liczymy, że około 50-osobowa grupa Fundacji Tłocznia będzie za tym napisem szła. Kto stoi za Fundacją Tłocznia? Ma 3 członków. Bartłomiej Gruszka, prezes, archeolog. No przyjaciel, tak w zasadzie wielu osób w Zielonej Górze. Nie sposób go nie lubić chyba. Kinga Kowalewska-Koziarska, no w zasadzie Winnica Kinga, no jest to instytucja, to jest legenda, historia. 40 lat teraz ta winnica obchodzi, najstarsza winnica w województwie lubuskim, druga najstarsza w Polsce po winnicy Romana Myśliwca w Jaśle. No i moja skromna osoba, zwykły członek, jak mówię, i nasza trójka, tak, to właśnie ta Fundacja Tłocznia. Tutaj Rura Sławy. Różne znane osoby, które odwiedzają salę szeptów, składają tutaj swoje autografy. Między innymi tutaj Robert Makłowicz, ukłony Robert Makłowicz, himalaista Krzysztof Wielicki, tutaj Joanna Brodzik, aktorka. A moja serdeczna koleżanka Karolina Kuszyk. Dokładnie, Zbigniew Rokita, laureat Nagrody Nike. To pani Zofia Mąkosa, ambasadorka Dni Otwartych Piwnic Winiarskich 2025. Chcemy co roku taki tytuł wręczać. Znajdujemy się przy jednym z najstarszych krzewów winorośli w Zielonej Górze. Tak, to jest krzew Chrupki Różowej. Miejsce nie byle jakie, południowa ściana ratusza. Tutaj zaraz mamy wejście do informacji turystycznej, a na pierwszym piętrze gabinet prezydenta Zielonej Góry. Jeden z 2 gabinetów, ta bryza, to mgiełka z wodociągów tak, zielonogórskich. No i to, co Zieloną Górę wyróżniało, to, że mogliśmy tutaj uprawiać szlachetne odmiany winorośli, vitis vinifere. No i dobrym przykładem jest właśnie chrupka, odmiana i przemysłowa, i deserowa. Ten krzew, szacujemy, ma mniej więcej 100 lat. Widać go na przedwojennych zdjęciach, pocztówkach i takich starych odmian, starych krzewów, szlachetnych odmian winorośli jest w Zielonej Górze co najmniej kilkadziesiąt, a licząc też te odmiany hybrydowe przedwojenne, to myślimy, że około 100. Teraz szykujemy się właśnie do takiego, w zasadzie jesteśmy w trakcie realizacji takiego projektu inwentaryzacji tych starych krzewów, mapowania, no i badań genetycznych. Chodzi o to, żeby te najcenniejsze krzewy zachować dla kolejnych pokoleń. Kończąc spacer po winiarskiej Zielonej Górze, nie sposób pominąć Bachusików, a to jest jedna z atrakcji turystycznych. To prawda, mamy przed sobą Bachusika
z informacją turystyczną przed wejściem do informacji. Ma plecak z jakąś butelką, to chyba tu jest to chyba woda, nie wiem. Aparat I fotograficzny. dredy, dobrze widzę? Nie, to jest taki wieniec winiarski na głowie. Oczywiście przepasany jeszcze takim wieńcem. Jedną nogą jest po niemieckiej stronie, drugą nogą po polskiej, bo to jest taki bachusik przyjaźni. Pokazuje nasze miasto partnerskie, też Cottbus. No i takich bachusików, pomocników Bachusa jest w Zielonej Górze już blisko 80. Zdarza mi się oprowadzać też różne grupy po mieście, no i faktycznie one się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie dzieci, ale nie brakuje nawet najstarszych turystów, którzy wypatrują, o widzę kolejnego, o tam gdzieś jest schowany. Dobrze przeplatać te prawdziwie historyczne miejsca właśnie takimi ciekawostkami jak bachusiki. Zapraszamy również na trasę bachusikową, bo ponoć im więcej bachusików się spotka, im więcej nosów bachusikowych się dotknie, tym więcej szczęścia będzie miał odwiedzający. Jak to mówią niektórzy winiarze, dasz wino. Do zobaczenia w Zielonej Górze. Do zobaczenia, dziękujemy. To była wyjątkowa podróż po Zielonej Górze, dawnym Grünbergu, mieście, w którym od wieków króluje winorośl. Razem z Szymonem Płóciennikiem z Fundacji Tłocznia odkrywaliśmy winiarskie oblicze tego miasta. Jeśli planujecie wizytę w Zielonej Górze, koniecznie poszukajcie śladów winiarskiej tradycji. Subskrybujcie Eno Radio, aby nie przegapić kolejnych rozmów o winie, enoturystyce i miejscach, które warto odkrywać. Dzisiejszy odcinek przygotowali Piotr Adamczewski i Monika Sędzierska.